jedziemy na południe, bo w Polsce już zimno. 14,5 pokazuje teraz. Tu w Czechach też tyle co w Polsce, 14,5. No ale na południu powinno być 25. Siemanko, tu Przemysław, jest i Agnieszka. Dotarliśmy do Chorwacji, szukamy jeszcze lata, bo w Polsce zimno. W Polsce, zwłaszcza nad Bałtykiem, już wichry i ulewy. Tutaj jest 19 stopni i zaraz sprawdzimy, czy woda też jest jeszcze w miarę ciepła. Przemek sprawdza, czy woda nadaje się do pływania. Ja już zrobiłam takowy test. Nie nadaje. Masz do morsowania. No. A więc To już za późno. A więc w Chorwacji już o tej porze nie można pływać. Warto było pojechać, żeby się dowiedzieć, ale za 2-3 tygodnie będzie degustacja wina i ta myśl trzyma mnie. I oliwa z oliwek i takie tam. Granatnik też widzieliśmy. Woda jest bardzo rzeźka, delikatnie ujmując to. Co Przemysław Przemyślny powie? Czujesz... Parasolki jakby puste. Jacyś pojedynczy ludzie chodzą, nawet na krótkim rękawku. Ale z pływaniem to trzeba być hardcorem strasznym. To nie jest tak, że tutaj służba przejechała jakąś zraszarką po ulicy, żeby ją zwilżyć przed upałem, tylko po prostu spadł deszcz. Pozostałości rzymskie. Rzymski chram. Szerszy film o Głagolicy już był. Tutaj od razu rozpoznajemy charakterystyczne znaki. Jest to jakaś studnia ewidentnie. Można przejść dookoła, jak ktoś zna ten alfabet, to może rozczyta. Najlepiej będzie to po prostu wygooglać. Black risotto, shrimp risotto, no człowiek to metodów. Nic fajnego. Pisze, że tutaj brama miejska z I wieku. Co nic, że wygląda to jak kupa gruzu. No a jak ma wyglądać z I wieku? Popularnym imieniem jest tutaj Branimir. Teraz już rozumiemy dlaczego. Był to chorwacki książę. IX wiek. Co pisze? The Church of the Holy Cross. Kościół Świętego Krzyża. To u nas w Cieszynie jest podobne coś. Tutaj cały ten kościół jest na planie krzyża, zauważmy. No a jak? Coś dla Ciebie. Co? Budowla spełnia najprawdopodobniej funkcję kalendarza lub zegara, bo przy pełni, według jednej z teorii, oddaje pozycję z okresu przesilenia wiosennego i jesiennego. Budowla spełnia najprawdopodobniej funkcję kalendarza lub zegara,
Tyle nam powiedziała Ale Wikipedia. ja w jaki sposób? A ja tam nie wiem, tego już Wikipedia nie mówi. O, bezczynny kościół nie ma żadnego wyposażenia. Da się to zauważyć. Jednak nie jest to najmniejsza. Tak wygląda droga do Muzeum Soli. Kolację przy okazji sobie tutaj robimy. YouTuberzy. Wbijam na 2 minuty. Jeszcze nie wiem, co to za góry, ale się dowiem. A tam fabryka soli, zwiedzanie Muzeum Soli w miejscowości Nin. Może uda się jeszcze dzisiaj zwiedzić. Gdzieś 0,10 mm, 0,1, to już jest bardzo drobna, 0,4, trochę grubsza, krupna morska sól. No i taka. Ja to jestem fanem takich grubych soli. Sól to trzeba czuć. Czy słone? Słone. Sól, jak tu można przeczytać, jest potrzebna do życia. Przestań jeść sól, to zobaczysz. No właśnie, jedna przestała i nie dało się jej odratować. Teraz było głośno. Jedzie pociąg z daleka. Byliśmy na zwiedzaniu takiej jakby kopalni soli, tylko że na ziemi, z morza. Tutaj te kopce, to tam jest sól przykryta. Niestety już się proces skończył. A tutaj jest Przemysław, zawiedziony, że proces już się skończył, ale na pocieszenie tu nowa sól powstaje. W przyszłym roku będą wydobywać. Podsumowując, powody, dla których być może jesienią już nie warto przyjeżdżać do Chorwacji, są przynajmniej 3. Po pierwsze, woda jest już zbyt zimna do kąpania. Po drugie, przynajmniej w małych miejscowościach knajpy już się zamykają, bo nie mają klientów. I po trzecie, często pada deszcz. Ale w następnych filmach znajdziemy jakieś pozytywy.